Odpalamy koguty i jedziemy w trasę, bo w dzisiejszym odcinku wracamy do transportu ciężkiego. I to nie byle jak, bo jedziemy do Szwecji, to znaczy płyniemy promem. Wolwek Wielki po raz pierwszy w swoim życiu będzie płynąć promem i to od razu do kraju, w którym powstał, ale po kolei. Szybkie przygotowania do trasy pod bazą i ruszamy. Najpierw odwiedzimy Volvo Truck Center w Skawinie, a później już bezpośrednio obejmiemy kierunek Świnoujście, gdzie Wolwek wjedzie na prom. Przed nami długa trasa, a na koniec zrobimy sobie razem kolację. Zobaczycie najlepszego bieda wrapa, jakiego można sobie zrobić. Także usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. No i pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo lecimy po 1 000 000, a to jest już tuż. I dodatkowo, jeśli podobają Wam się treści na moim kanale, zawsze możecie go wspierać, naciskając ten przycisk obok nazwy kanału z napisem Wesprzyj. Dzięki i zapraszam do oglądania. Jedziemy w trasę. No dobrze. Włączamy pompę, podnosimy naczepę i jedziemy. Pożegnanie na trasie, meldunek do portiera, że wyjeżdżam, na razie nie wracam, na minimum tydzień, więc tak, jedziemy. Widzę w tej chwili, teraz Wam powiem jaki jest plan. Volvo Truck Skawina. Cześć! Dawaj! Jedziemy, to jest TomTom Go Navigation. Jestem, już Wam wszystko tłumaczę, co tu się dzieje. W końcu te włosy rozpuszczę, bo już mi tak spadają. Mamy wszystko. Dobrze, ten TomTom wie jak jechać. Niestety na razie idziemy przez rondo środkiem, bo tak trzeba, dla bezpieczeństwa. Jak ktoś ze mną jedzie i się denerwuje, że jadę 2 pasami, to bardzo przepraszam, ale wraz właśnie, że tak się wyjedzie. Auto było na parkingu, to zawsze może trochę naczepa uciekać, lewo, prawo. Trzeba skorygować, a 2, że po takich rondach to się ciężko jeździ. Takim zestawem ze skrętnymi osiami w mieście, z tego względu, że ta naczepa strasznie dużo zachodzi przy skrętach i ludzie nie są na to gotowi psychicznie i mogą wjechać mi prosto pod naczepę, jak ja właśnie na rondzie zawijam, zjeżdżam. Więc ze względów bezpieczeństwa tylko i wyłącznie, nie ze względu na moje ego. No tutaj akurat ten kawałek od bazy do drogi głównej jadę 2 pasami, przez rondo też 2. Dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy włączymy wentylację fotela. Jest gorąco. Ale fajnie! Ale fajnie. Dziękuję. Proszę. No tak to jest, że się takim autem jedzie na pusto, żeby dopiero coś przewieźć. No właśnie, skoro już mowa o planie, powiem Wam jaki jest plan. Wyjeżdżam dziś w piątek Volwegiem z Rzeszowa do Krakowa. W Krakowie zostawiam auto i jutro, w sobotę, będę jechać do Świnoujścia. Tam wykręcę 24 i w nocy, w niedzielę w nocy mam prom do Szwecji. W Szwecji podejmę ładunek i dopiero stamtąd pojadę do Niemiec z ładunkiem i wtedy na pusto wrócę do Szwecji i wtedy znowu przywiozę ładunek z Szwecji do Niemiec. Dziwne,
Dla plandeki dziwne, dla gabaryta normalne. Więc taka jest dzisiaj historia, ale wiecie co jest w tym wszystkim najgorsze? Że jutro miało być wesele, znaczy jest wesele mojej kuzynki, której potwierdziłam, że będę na weselu. No i niestety czasy są takie, że jak się ma zlecenie od ważnego klienta, zresztą w takich czasach każdy klient jest ważny, no to trzeba po prostu jechać. Służba, nie drużba. Widzicie jak to jest. Jak byłam kierowcą zatrudnionym, no to wiadomo, że ciężko było o urlop taki, żeby człowiek wiedział na 100%, że w sobotę, że od piątku wieczorem będzie już normalny w domu i będzie wypoczywał i będzie w sobotę mógł pójść na wesele, w niedzielę będzie mógł znowu odpoczywać czy być na poprawinach i w poniedziałek jechać dopiero do pracy. A teraz jak się jest właścicielem własnej firmy, to ma się władzę nad wszystkim, ale też się ma wszystkie rachunki do płacenia i ma się władzę, ale z kolei ma się na tyle głowy, że są faktury do płacenia i jak jest robota, no to nie ma, że boli, tylko trzeba po prostu robić. No więc ja tak robię. No i jedziemy w trasę. Było trochę przystoju ostatnio, więc tym bardziej mega się cieszę, że wpadło mi kilka fajnych zleceń. Miałam jakieś zlecenia w kolejce wcześniej, które się poprzesuwały w ogóle w czasie na niebliżej nieokreśloną przyszłość. Miałam jedno większe zlecenie, też ostatecznie odpadło. No i widzicie, i tak to jest w transporcie. Szczególnie jak jest się młodym przewoźnikiem i się wszystkiego człowiek uczy. Tak się wydaje, że się wszystkich zna i w razie czego to każdy wie, że może zadzwonić. Wie, jaki mam zestaw, ale przychodzi do czego? To się okazuje, że każdy po prostu ma tyle pracy, no czasami o tym nie pomyśli. I właśnie ostatnio tak było, że dzwonię do kogoś z branży i mówię, no, że może tam macie, jakbyście potrzebowali takiego zestawu jak mój, no to ja jestem, wolno. I on mówi, no właśnie potrzebuję. Ja mówię, to czemu nie dzwonisz? Nie wpadłem na to. Więc oficjalnie potwierdzam, że jakby ktoś potrzebował przewieźć coś takim zestawem jak mój, no to ja jestem. Przyjmuję zlecenia transportowe bezpośrednio. Bezpośrednio i widzicie. Także jakieś tak do 84 ton. Taki ładunek nie za wysoki, bo moja naczepa jest 88 cm wysoka. No to proszę się do mnie zgłaszać. W opisie jest strona internetowa, tam jest rysunek zestawu jednego, drugiego. Jest też numer telefonu, na który można zadzwonić, zapytać, poprosić o ofertę. Zapraszam, a teraz jedziemy do Krakowa. No dobra, chyba już wszystko podzwonione. Jest wszystko. Są zezwolenia, są ubezpieczenia, są papiery, są pieczątki, są łańcuchy, zestaw ma smar, naczepa w sensie. Chyba wszystko, ale tak, żebym była pewna na 100%, że wszystko, to powiem wam szczerze, że nie. Co ma być, to będzie. Jedziemy. Wolwek pierwszy raz będzie płynąć promem. W Wolwegu, no pokażę ci świat w końcu. A wiecie, że mamy zapytanie o ładunek do Hiszpanii? Wolwek chce jechać do Hiszpanii. Wolwi był już wszędzie. Ty taki niby jesteś wielki, ciężki, ale przy Wolwim to ty nigdy nie byłeś, nic nie widziałeś. Coś wam powiem. Ciężko jest z domu wyjeżdżać. Szczególnie jak już się człowiek przyzwyczai do domu, ale jak już się wyjedzie na tą drogę, to też jest fajnie. No dobrze. Jesteśmy w Volvo Drag Center z Kawina. Tu jest serwis macierzysty Volviego, więc zostawimy go sobie tutaj. Niech bezpiecznie stoi. Wiecie co, jak się ma takie najazdy aluminiowe, po prostu zawsze strach gdziekolwiek zostawić takie auto. Na parkingu bym go w życiu za żadne skarby świata nie zostawiła. A generalnie jadę teraz od razu do domu, do Rzeszowa, a jutro gdzieś tam po południu kontynuujemy trasę. Ja twierdzę tylko, że zapytam się, czy to jest ok, że on tutaj stoi, czy nie ma żadnego problemu, czy mnie zawadza. A jutro, proszę Państwa, kontynuujemy trasę do Szwecji.
jesteśmy. Nawet nie ma takiego strasznego burdelu w aucie. Jak wam nie przystało, tak wszystko rozkładam za tym fotelem, za tamtym. Więc tak, pilot, zaraz tylko wjedziemy na drogę. Zobaczymy, czy jesteśmy równo. Poziom już jest, poziomowałam. Natomiast tylko jeszcze zobaczymy, czy prosto mi jedzie naczepa. No i proszę Państwa, jedziemy do Świnoujścia. 730 km przed nami. Mam nadzieję, że ta droga pójdzie dobrze. Taka niespodzianka, patrzcie jak to w życiu jest. Tyle miałam przystoju i dzisiaj jest wesele i ja dzisiaj muszę jechać, nie? I nie ma normalnie teraz w ciągu roku zakazów w niedzielę. No dzisiaj są, jutro będą zielone świątki. Że ja nie wiem w sumie, z drugiej strony tak czy inaczej bym musiała wykręcić 24. A, dobra. Jest jak jest, nie ma co płakać. To się pewnie dla Was wydaje strasznie dziwne, że... Puszczam. Za każdym razem przeskakuję z tematu na temat. Pierwsza się podrównamy właśnie, o. Do linii naczepa idzie ładnie, pięknie. Wyłączamy pilota. Po drugie, żeby to wszystko uporządkować, to mamy tankowanie gdzieś w Świnoujściu. Zobaczymy. Patrzyłam wstępnie na mapie, już wiedziałam, że koło Świnoujścia nie ma żadnego Eurowagu, ale za to widziałam, że są jakieś tam stacje w sieci Eurowag Prime. Ale to tylko taki pierwszy rzut oka. Eurowag Prime to jest takie coś nowego, nowość od Eurowagu i polega w skrócie na tym, że to jest taka sieć, która ma takie specjalne loga z koroną w Eurowagu, jeżeli tankujecie, jeżeli macie dostęp do aplikacji, które są takim złotym strzałem, powiedzmy, takim złotym środkiem, jeżeli chodzi o to, jak daleko to jest od drogi, jaką ma infrastrukturę, jaką ma cenę to paliwo. Co tam jest, że tak powiem. Czyli wszystko to, co trzeba podstawowego stopu na tankowanie. No, więc widziałam, że tam jest jakiś Prime, ale to jeszcze po trasie, na pauzie sobie tego ogarniemy. Gdzie to tankować tym razem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja jadę z Rzeszowa do Szwecji na pusto, żeby się załadować. W normalnym transporcie jest to absolutnie nie do ogarnięcia. Wydaje mi się, że nikt nigdy nie robi takich kilometrów na pusto, po ładunek. W transporcie specjalistycznym tak jest, po prostu. Zestaw na pusto waży 40 ton. Jest szerszy, jest dłuższy, więc żeby cokolwiek załadować sensownego jak na taki zestaw, to już trzeba mieć zezwolenie wyrobione. Więc tu nie jest tak, że się weźmie byle śmiecia, żeby tylko zrobić cokolwiek dorobić. Bo jak się weźmie byle śmiecia, to już od razu trzeba mieć pilota do tego i trzeba mieć do tego zezwolenie. I to wszystko kosztuje, po pierwsze, średnio pilot na Polskę za jedną noc kosztuje jakieś 200 euro, oczywiście netto, a jeżeli jest to pilot BF3, to nieważne czy Polska, czy nie Polska, 250 euro za noc. No więc wiecie, jak się człowiek załaduje, to już też może jechać tylko nocą. Skręcałam w lewo, prawy pas był wolny. Takim zestawem, jak się skręca w lewo na skrzyżowaniu, to trzeba mieć jeszcze pół drugiego prawego pasa, bo naczepa tyle zajdzie. Więc to trzeba patrzeć po prostu w lusterku, czy tam jak coś jedzie, to żeby było bardzo daleko. Więc tam było takie przełamanie. Więc było pusto, jak wyjechałam, zobaczyłam w lusterku, że osobówka jedzie właśnie, więc wtedy ja od razu w takiej sytuacji mocno zwalniam albo w ogóle hamuję, żeby jeszcze nie dowijać, żeby nie zabrać tej osobówki. Tak abstrahując. No więc właśnie widzicie, dlatego jadę na pusto. Bo po prostu jakbym wzięła jakiegoś śmiecia, to bym musiała dorabiać zezwolenie, musiałabym brać pilotów i już bym nie przejechała tej drogi w jeden dzień, tylko już bym musiała jechać na 2 noce. Ma to większy sens teraz? Pewnie ma. Dobrze.
Coś Wam teraz pokażę. To są bramki na Katowicach, A4. Nie wiem, czy widać, widzicie, teraz to już w ogóle kamera nie widzi z kolei, ale tutaj są te dwie pomarańczowe, skrajne bramki. Ja już też pod tym kątem nie widzę i tam można właśnie na tej i na tej jechać ciężarówką, jak się ma urządzenie. Ja jedę na tą, tam by mogła jechać generalnie. Chodzi o to, że tutaj można płacić albo kartą, albo gotówką, albo Ewa z Eurowaga też to może zapłacić. Ja to mam aktywowane w swojej Ewie, więc jeżeli macie Ewę, to możecie powiedzieć swojemu dyspozytorowi, że może aktywować Wam tutaj tą autostradę A4 Kraków-Katowice i dzięki temu nie trzeba zbierać rachunków. Dla firmy transportowej każdy dodatkowy rachunek przywieziony z trasy to jest dodatkowa robota dla księgowej i czy się ma swoją księgową, czy się ma księgowość zewnętrzną, no to zawsze się po prostu, to jest zawsze robota, a robota nigdy nie jest za darmo, więc to nic, że się ma księgową, ale jej trzeba płacić, więc widzicie, podjeżdżam po prostu pod szlaban, otwiera mi się szlaban, no i ten przejazd dolicza mi się do mojego rachunku, do faktury zbiorczej w Eurowagu. Taka tylko informacja, wiedzcie właśnie, że i tu możecie. I na A1 tej Łódź-Gdańsk, tam tak samo możecie sobie aktywować, więc bardzo polecam, bo nie trzeba zbierać rachunków. No a dla nas kierowców jest to też bardzo wygodne i właśnie ja jako gabaryt szeroki jechałam na tą skrajną bramkę, dalej powiedzmy, że manualną, ale na manualnych oczywiście te urządzenia właśnie do uiszczania poboru opłat w Polsce jest tak, że na wszystkich, także tych tylko wyłącznie manualnych, też są te czynniki, które pobiorą opłatę, więc te dwie na pewno, nie wiem, czy nie są teraz już 3 skrajne, które są oznaczone jako te pomarańczowe, gdzie nie ma żadnego człowieka, nie można płacić gotówką ani kartą, tylko trzeba być właśnie w systemie, to ciężarówkami też tam możecie jeździć, tylko że tam jest oczywiście wężej. Ja jestem za szeroka, nie chcę jeździć na styki, nie chcę sobie uszkodzić naczepy ani bramek, dlatego ja jadę na tą szeroką dla gabarytów, ale z tym urządzeniem będziecie mogli iść na te skrajne bramki. No a my póki co jedziemy dalej, dopiero godzina za nami. A gdzie tu jeszcze do rana? No gdzie? Daleko. Oby tylko z tej 4 zjechać. 4 to jest najgorsza autostrada w Polsce. Muszę przyznać, że mamy bardzo ładny zachód słońca, ale ja też zgłodniałam. Gdzieś sobie tu wyciągałam banana. Co ja z nim zrobiłam? Wyciągniemy nowego banana. Rzeczywiście upchnęłam go do lodówki jednak. Jeszcze jest trochę do pauzy. Gdybyście się zastanawiali, jak to się dzieje, że ja nagrywam za kierownicę, to nigdy z ręki, ale często tutaj u mnie wędrujecie. Tu jest magnes, więc wiecie, tak to się dzieje, że wy widzicie mój widok za kierownicę. Więc tak samo i teraz chodźcie za kierownicę. Tak wygląda sytuacja. Widzicie? Nie wzięłam swojego tomtoma, także będę go po prostu teraz tak mieć. Trochę możemy sobie ściemnić, to jest takie pokrętełko, widzicie? Wszystko ciemnieje. No i dobrze, i chodźcie tu. Damy was na szeroki jeszcze ten. Zrobimy tak. Tak. Jeszcze może o tak lepiej. O. I jedziemy, co? Ściągniemy. Przesawkę muszę zamontować z powrotem. No i dobrze. Oho.
tempomat i jedziemy. To co? Banana? Tego to już widzieć nie musicie, co? Albo kto chce banana? Takiego. No, nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale szczęśliwie przyjechaliśmy A4 bez żadnego wypadku. A4 to jest naprawdę niebezpieczna ta autostrada, jak widzicie zresztą tutaj ten kawałek, spory kawałek od Wrocławia w stronę Niemiec nie ma pasa awaryjnego. Zjazdy, które wpadają na tą autostradę z kolei są strasznie ciasne, wąskie, są barierki. Więc ciężarówki jak wjeżdżają, to muszą, nie jestem w stanie nie najechać trochę o ten pas, żeby się włączyć do ruchu i nie zahaczyć o barierkę. Tutaj zawsze jest strasznie dużo wypadków. Bardzo często ta autostrada jest zamknięta, a za bardzo tak są objazdy, ale przez miasteczka wiadomo, że zawsze zabrakowane, więc mega się cieszę, że szczęśliwie już zjeżdżamy z A4 na S3. A S3 z kolei to jest super spokojna droga, więc naprawdę mega się cieszę. Wszystko poszło dobrze. Oczywiście przed nami wciąż 400 km. To jeszcze jest cały czas co jechać, ale odpukać póki co idzie fajnie. Tak pojedziemy na 2 pauzy, bo obczaiłam sobie jakąś stację. Generalnie jakby jeszcze pojechała pewnie jakieś około 20 km, to by miała Eurowag oryginalny, albo na Krzywej, albo ten Okmiany, właśnie Okmiany. No ale bym dołożyła, sprawdzałam sobie jakieś łącznie 40 parę kilometrów. No więc jeszcze mam trochę paliwa, więc to się kompletnie po prostu nie opłaca. Ale na tej trasie jest bardzo dużo stacji, gdzie mogę sobie płacić kartą Eurowag. Jest kilka prime'ów, więc bez problemu sobie tam coś znalazłam. Nawet sobie coś znalazłam właśnie fajnego, w dobrej cenie przy trasie, ale no nie dojadę tam. Więc robimy pauzę, coś zjemy i wtedy jedziemy dalej. Tankowanie, jazda, pauza, tankowanie do pełna, no i wtedy jazda do portu już. Dobrze. Powiem wam, że tak, po pierwsze jestem głodna, ale jest tutaj McDonald's, ale jedzenie z McDonalda to ścierwo. Ja go jem tylko raz w miesiącu i to nie jest ten moment, to nie jest ten czas w miesiącu, kiedy będę go jadła. Mam tutaj coś tam trochę. Jest też BP, może tam być coś lepszego znalazło do jedzenia, ale jesteśmy w okolicach Lubina, na zachodzie kraju. To są okolice znane z tego, że jest tutaj strasznie dużo handlarzy samochodów i najazdy, takie jak moje, one po prostu tutaj, one są tutaj najbardziej potrzebne. One giną o tak tutaj. Więc auta nie wysiądę. Dobra, pewnie aż tak źle nie jest, przesadzam. Aczkolwiek lepiej sobie samemu coś zrobić do jedzenia. Także mam świeże zakupy. Zobaczymy, co zrobimy. Ale pierwsze to sobie rączki umyję. Wolwer w tym czasie się troszeczkę ostudzi.
Troszkę podpoczywa. No przecież, że pięknie. Bo wydaje się, że Wolwek jest tak pięknie świeci, jest bardzo czysty, ale patrzcie się. Jaki on w rzeczywistości jest brudny. Już go nie myłam, ale popatrzcie, on jest mega brudny, ale jak Wolweka zamawiałam, to go zamówiłam z taką jeszcze dodatkową warstwą lakieru ochronnego, przezroczystego. No i patrzcie, niby brudny, ale czy byście powiedzieli z daleka, że brudny? Czy póki się tak go, wiecie, nie przyjrzy mu z bliska, no to wcale nie wygląda na brudny. No. Czarny lakier jest trudny do utrzymania i ja Wolwiego ani razu, Wolwi to już ma teraz 3 rok, ani razu go nie myłam w szczotkach. Zawsze proszę wszędzie, żeby myli ręcznie. Mi się udaje do tej pory i Wolwego tak samo i to zdaje egzamin. Dobra, bierzmy się za to jedzenie. Jest deska. To zaraz wykombinujemy. Chyba to będzie jakiś wrap, czuję. Może ten taki bardziej miękki. I co? Jak zwykle takie zakupy zrobiłam, że nie ma nic do jedzenia. Jest tak, że nic nie mam, tylko pod łóżkiem w schowku dużo różnych rzeczy. W tej chwili jest tam ciężko dostać, bo mam torbę. Jest najbardziej, to by pasowało zrobić tak, żeby wypakowywać wszystko i się dostać do tego, co jest pod łóżkiem. Ale jak ja się dostanę? Ja już wiem, co będę mieć. Będę mieć takiego wrapa, takiego zawsze, to jest bieda wrap. Powiem wam, to się nazywa, właśnie teraz wymyśliłam tą nazwę, ale to jest bieda wrap. Tylko coś tu się do końca nie zgadza, bo ja go zazwyczaj, bieda wrap to był taki, jak już mi się kończyło jedzenie, a byłam gdzieś tam daleko, ale on właśnie, jakiś mały ten wrap. Będzie tak, po pierwsze kapusta kiszona. Mam taką domową w słoiku, ale właśnie tam głęboko schowaną, więc wiedziałam, że mam tylko jeszcze jedną. To jest takie jedzenie z produktów, które nie wymagają lodówki, które że są w miarę zdrowe, bo kapusta kiszona jest zdrowa. Więc tak, normalnie to powinna być sałata, ale jaka sałata wytrzyma dłużej niż 2 dni bez lodówki, a kapusta kiszona stoi miesiącami. Kolejnym punktem są sardynki. Jako źródło wapnia, zdrowych tłuszczy. Z sardynkami trzeba ostrożnie, żeby się nie wylał tłuszcz. To trzeba włożyć opakowanie z powrotem tutaj, bo jak się tak wrzuci do worka na śmieci i to się przedrze, to śmierdzi. Wiadomo, teraz się jeszcze zastanowię. Normalnie to jeszcze daję też, a dobra, też tam, długa noc przed nami. Daję jeszcze właśnie to, czyli fasolkę jako źródło błonnika, więc generalnie ja wiem, że to nie wygląda za dobrze, połączenie co najmniej dziwne, a tak wam powiedziałam, to jest mój bieda wrap, który wymyśliłam w czasie biedy, gdy naprawdę już nic nie miałam i tak wyciągałam co miałam i stwierdziłam co mam, to jem po prostu, nie? Pokażę wam to z bliska. Tak to wygląda z bliska. Kukurydza, sardynki i ta fasolka. Zawsze też jeszcze do tego dawałam kmin rzymski, ale chyba nie mam. Kurczę, mi się zdaje, że przez przypadek wyciągnęłam. Trudno, jakoś przeżyję. To jeszcze się może zdarzyć. Wypadek to też trzeba mieć ręczniki. Więc teraz uroczyście możemy zawinąć mojego bieda wrapa. Najlepiej jak się da. Tak wygląda. No i zjeść. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że z takiej sytuacji, jak go zrobiłam po raz pierwszy, gdy już naprawdę nic nie miałam i wrzuciłam co mam do tego, że go tak polubiłam, że go bardzo często robię. Dziękuję za oglądanie tego materiału, a specjalne podziękowania ślę dla wspierających kanał, a szczególnie Manu CC VIP, Manuel Ceresoli i Aeron Lada. Dzięki!